Cześć siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z tym, co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie KFC w Minecraft. Jeżeli już teraz ten budynek Ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jak nie wierzysz, zobacz poprzednie materiały. Jeżeli chodzi o środek, to pokażę Wam go teraz, bo wiem, że będą pytania o to, jak to udekorować, a ja po prostu nie będę tego pokazywał. Czyli tak, o, tu mamy normalne takie ławy, jak widzicie, będziecie mogli sobie do tego wrócić, jak już to zbudujecie. Tu takie zwyczajne stoliki, tu mamy jakieś te nowe belki, jeżeli nie, to po prostu poustawiajcie sobie zwykłe tabliczki w taki oto sposób. Jeżeli nie gracie na najnowszej wersji Minecrafta, tu również mam coś takiego. Jeżeli chodzi o kuchnię, to wygląda ona w taki oto sposób, naprawdę totalny banał. Tu mamy oczywiście te czerwone hokery, które są ustawione w KFC. Moim zdaniem odzwierciedla to dość spoko wnętrze KFC. Nie wiem, bo też za często w KFC nie bywam. Byłem tam chyba może ze 2 razy w życiu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zewnątrz, no to na zewnątrz tutaj zrobiłem jeszcze takie ogródki. Wyglądają one w taki oto sposób. To są zwyczajne stoliki tradycyjne, takie typical casual, robione kurde przez każdego w sumie. Także co, może bez dłuższego przedłużania przejdźmy do tego, jak zbudować takie KFC. Aby zbudować takie KFC, jakie było widać przed chwilą, będą Ci potrzebne materiały, które widzisz teraz na swoim ekranie. Jak widzisz, trochę ich jest, ale myślę, że naprawdę warto je pozbierać i zbudować to KFC. Z kolei teraz wyświetlają Ci się wymiary, które są potrzebne do zbudowania tego domku. Na spokojnie możesz zrobić zdjęcie, screena. Pamiętaj również, że wymiary będą widoczne jeszcze przez dłuższy czas u mnie nad głową. Pamiętaj tylko, że wszystkie wymiary, jakie są, podawane są zawsze od tej kratki do tej, później od tej do tej lub od tej do tej. Tu tak samo będzie odtąd dotąd napisane, odtąd dotąd, odtąd dotąd, tu z kolei będzie odtąd dotąd, a tu mamy na przykład tak, że będzie odtąd dotąd tylko i odtąd dotąd, odtąd dotąd i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to łatwe, proste i czytelne. Zauważyłem, że podoba Wam się ten format, że budujemy ściana po ścianie, więc podobnie jak w poprzednich odcinkach zaczniemy sobie od frontu. Zbudujemy pierw tą ścianę, później tą, później tylnią i na końcu prawą. Wejścia do naszego KFC będą jedno tutaj, drugie tutaj i zacznijmy sobie może od tego. Na początku zrobimy coś takiego, tu będzie jedno okno, tu będzie wejście i tu zróbmy coś takiego. Tu sobie podnieśmy na wysokość 4, tu sobie przeciągnijmy, tu sobie przeciągnijmy. W taki oto sposób, tu sobie to dobudujmy. Tu teraz zróbmy sobie na wysokość 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coś takiego. Tu sobie to przeciągamy ładnie, w taki oto sposób aż dotąd. Tutaj teraz odtąd wyciągamy sobie dotąd i to podnosimy również na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tu sobie możemy to ładnie zabudować w taki oto sposób. Na 7, przepraszam, co ja mam z tym 8? Na 7. Tu z kolei również podnosimy na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz tutaj sobie to wszystko ładnie łączymy w taki oto sposób i robimy coś takiego. Teraz oczywiście tutaj jeszcze dobudowujemy sobie do końca coś takiego, żeby nam się to wszystko ładnie zazębiło. Na koniec tutaj dodajemy sobie jedno okno, troszeczkę wyższe ono może być, także zróbmy sobie je w taki oto sposób, że powiedzmy będzie no takie albo takie, już jak wolicie. Teraz przechodzimy tutaj do środka i podnosimy na wysokość 8, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj sobie taką ścianę właśnie oto postawimy. Tutaj również możemy sobie to przeciągnąć i teraz możemy sobie jeszcze dodać taki mały element w tym miejscu. Teraz tak o, tutaj robimy raz, 2, 3 odstępu i tutaj na 4. kratce robimy coś takiego. Ok, lecimy sobie dotąd, to musi wystawać o 1, a tu będą wstawione szyby. No i teraz tu podnosimy sobie jeszcze o 2, ciach, 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 coś takiego, żeby tak nam to wszystko wyglądało. I tak naprawdę pierwszą ścianę mamy już w pełni gotową. Skoro to już mamy, przejdźmy sobie do lewej strony budynku. I teraz tak o, tutaj na dzień dobry robimy raz, 2, 3, tu robimy odstęp na 4, raz, 2, 3, 4, tu robimy raz, coś takiego i dalej przeciągamy sobie naszą tutaj obudówkę w taki oto sposób. To sobie przeciągamy tak naprawdę dotąd. Ok, mamy zrobione. No i oczywiście tu musimy dalej przeciągnąć nasze drzewo, nasze drewno w taki oto sposób. Sobie tutaj to przeciągamy. Ok, no i oczywiście możemy sobie od razu przeciągnąć tutaj tą część w taki oto sposób. Przeciągnijmy sobie ją dotąd. I zaraz przejdziemy sobie tutaj do tylnej ściany
tak naprawdę to mamy już gotowe. Przejdźmy sobie teraz do tyłu. Jeśli chodzi o tył naszego budynku, jest on totalnie banalnie prosty, bo tak o, tutaj sobie to zabudowujemy na full, czyli tutaj po prostu robimy coś takiego, elegancko, no i tutaj możemy sobie to dalej poprzeciągać. OK, i dodajemy sobie tutaj coś takiego. I to mamy zrobione. Teraz tak o, tutaj robimy sobie do góry, ciach, tutaj do góry, ciach, zjeżdżamy sobie w dół do tego poziomu i tutaj mamy okno. I teraz jeżeli chodzi o tą ścianę, no to tutaj tak naprawdę lecimy czystą, litą ścianę w taki oto sposób. Tu naprawdę nic nie dodajemy, po prostu robimy pełną ścianę, wypełniamy ją w 100%. Nie będzie tutaj żadnych okien ani nic. Jest to jeden z naprawdę najprostszych budynków, jakie robiłem, ale mimo wszystko wygląda naprawdę dobrze, aż jestem pełen podziwu, że tak szybko się go buduje. I tak naprawdę tył mamy gotowy. Ok, przejdźmy sobie teraz do naszej ostatniej ściany, która znajduje się tu. I teraz tak oto robimy okno 3×4. Ok, czyli mam 3, raz, 2, 3, 4. Ok, tu sobie możemy to zamknąć elegancko. Tu już sobie od razu to przeciągnijmy tutaj do końca. Tutaj robimy sobie na 2 do góry. Tu robimy 2 odstępu, znaczy 2 przerwy. Tu będzie okno na 3. Ok, i robimy to w taki oto sposób. Raz, 2. No i oczywiście tu jeszcze z naszej ściany zostało nam przeciągnąć tutaj górę, żeby nasza ściana była kompletna. I mamy tak naprawdę nasze ściany gotowe. Przejdźmy teraz do tego, jak zrobić tutaj wnętrze, bo to będzie troszkę inaczej wyglądało. Ok, w takim razie teraz jak to wszystko tutaj domknąć, żeby ten sufit miał ręce i nogi? No to tak o, tu na początku robimy raz, 2, 3, 4, tu robimy raz, 2, 3, 4, 5, tu robimy sobie do końca, przeciągamy, tu będzie nasza kuchnia w tym miejscu, możemy sobie na to położyć białe dywaniki, jeżeli nam na tym zależy. Tu z kolei robimy 2 w dół, 2 w dół, 2 w dół, 2 w dół. Tutaj tak samo lecimy. Tu będą nasze tablice, które widzieliście pewnie tam wcześniej. Ok. To mamy zrobione i teraz tak o, tutaj jak mamy ten słup, to sobie podchodzimy do góry i przeciągamy to do samego końca. Tutaj o, dotąd robimy 2 odstępu i znowu przeciągamy sobie do samego końca. Tak naprawdę dotąd. Teraz tak o, tutaj możemy sobie dotąd od razu to zamknąć, powiedzmy coś takiego, tu również możemy sobie to zamknąć, coś takiego. Tutaj jak mamy ten blok, to sobie go przeciągamy na równo do tego bloku i sobie tutaj to wszystko ładnie, pięknie zamykamy. To możemy sobie tutaj wypełnić, bo nie będzie to nam do niczego potrzebne. Ok, mamy coś takiego. I teraz czy jeszcze coś ja powinienem tutaj zaznaczyć? Myślę, że nie. Wlatujemy wyżej, tu sobie robimy oczywiście, to sobie zamykamy, tu będą nasze latarnie. Ok, mamy coś takiego. Tutaj będą nasze latarnie umiejscowione. Od razu może sobie je uzupełnię, bo one będą szły mniej więcej coś takiego. Ciach, ciach. Ok, wszystko nam się zgadza. Tutaj możemy sobie, tak jak mówiłem, dotąd zabudować, czyli to sobie tutaj zabudowujemy od wewnątrz. Ok, tu nie będzie nam nic widoczne, tu również sobie zabudowujemy, robimy sobie nasz sufit w taki oto sposób. To mamy ok zrobione. Teraz tak o, tutaj sobie robimy jeden dookoła, ciach, o, w ten sposób. To mamy zrobione i teraz tak o, robimy tutaj cyk i dookoła przeciągamy sobie schodki, żeby nam to ładnie wyglądało wszystko. Coś takiego. Ok, no i tu jeszcze musimy sobie zrobić świetlik. Ja świetlik sobie troszkę inaczej zrobiłem, ponieważ zrobiłem sobie go tutaj, że przeciągnąłem go w ten sposób. Tu dałem jeszcze tak o, od góry, żeby było po 2 odstępu. W taki oto sposób. Ok, tam mam 0, to tutaj zróbmy sobie jeszcze 1 odstępu i 1 odstępu, to sobie wywalamy i tu mamy miejsce na świetlik. Tu jak widzicie nasza góra wymaga dużego dopełnienia, więc tak naprawdę możecie sobie to wypełnić w jakikolwiek sposób, możecie tu równie dobrze dirtu napchać, no jak tam wolicie, to kwestia tego, czy macie materiały na to, czy nie. Ja sobie to zamykam, żeby to wyglądało dobrze i sensownie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było zrobione. Tu oczywiście mamy kuchnię i nasza kuchnia musi mieć nieco niżej sufit, dlatego go robimy tutaj. Ok, na tej samej wysokości sobie go zamykamy, czyli na wysokości 5 kratek i tak naprawdę resztę sobie wypełniamy już tak naprawdę czym tam sobie chcemy.
to już nie ma znaczenia. Znaczy w każdym razie tutaj ta wewnętrzna warstwa nie ma znaczenia, lub możecie po prostu wyższy sufit zrobić. To wszystko tak naprawdę zależy od Was, od Waszych preferencji. I na koniec oczywiście jeszcze dostawiamy sobie tutaj nasze szkło. W taki oto sposób. Ok, zanim zrobimy jeszcze sobie banery, to zrobimy sobie wejścia. Wejścia robimy jedno, robimy tutaj w tym miejscu, coś takiego. Tu oczywiście sobie to przeciągamy i tutaj będziemy sobie zamykać. Nie będę teraz tego robił, po prostu stryknę potem palcami, ale chcę Wam teraz pokazać, w którym miejscu to wejście jedno zrobić i drugie. Ok, tu mamy jedno wejście, tu będziemy mieli drugie wejście. Robimy je w taki oto sposób, że tutaj robimy sobie coś takiego. W ten sposób tu sobie wypełniamy, no i tak naprawdę resztę wypełniamy czarnymi szybami, także ja pstrykam palcami, to się wszystko wypełni. Ok, jeśli chodzi o banery, to teraz się skupcie, bo tak o, zacznijmy sobie może od tego, że zrobimy sobie coś takiego, potrzebna będzie Wam czaszka netherowego szkieleta i kartka papieru, żeby zrobić baner, znaczy zrobić schemat. Teraz tak o, tutaj sobie wchodzimy i na początku zróbmy sobie napis KFC, czyli na początku dodajemy sobie raz, robimy sobie pierw K, w taki oto sposób. Ciach, tutaj dajemy sobie jeszcze w ten sposób, dajemy sobie cyk i dajemy sobie teraz dookoła, mamy K, teraz robimy sobie F, w ten sposób, że robimy tak, teraz dajemy sobie tak, lecimy sobie jeszcze i dajemy sobie pasek, mamy F, dodajemy sobie oczywiście jeszcze ramkę dookoła, mamy KF i dajemy sobie jeszcze C, żeby było to, co nam zależy, czyli nasze KFC, czyli mamy cyk, tutaj damy cyk, cyk, mamy C i lecimy sobie jeszcze dookoła, ciach, mamy KFC, które sobie wieszamy tutaj, powiedzmy w tym miejscu, mamy KFC. Elegancko wszystko nam się zgadza i dokładnie w ten sam sposób robimy baner, tylko z białego i czerwonego. Czyli po prostu robimy to samo, tylko zamiast brązowego używamy czerwonego. Także ja już nie będę Wam tego pokazywał, po prostu przygotuję sobie takie same literki, tylko że z czerwonym napisem. Ok, jak widzicie, przygotowałem sobie takie same napisy, tylko że z czerwoną wersją i ja sobie je powieszę tutaj w tym miejscu, czyli mamy K, F, i C. Coś takiego, żeby tam jeszcze od boku nam się to ładnie komponowało. Teraz postarajmy się zrobić coś podobnego do tego ludka, do tego dziadka widniejącego na kubełkach KFC. Czyli zacznijmy sobie tutaj od tego, że dajemy sobie baner, na początku dajmy czerwone, coś takiego, zróbmy sobie w ten sposób. Teraz dajmy pionowy pasek przez środek. Gdzie jest ten pionowy pasek przez środek? O, tutaj mamy coś takiego. No już coś podobnie zaczyna wyglądać. Teraz dajemy sobie na pewno to i to, dzięki czemu mamy coś takiego. Elegancko, to już nam nie będzie potrzebne. Teraz dajemy sobie coś takiego i wybieramy sobie tą opcję tutaj, żeby było coś takiego. No i on tam trochę wygląda właśnie jak ten nasz ludek KFC i sobie go powieśmy tutaj. I mamy coś takiego, nasz baner z KFC. I tak naprawdę wszystko mamy już w pełni gotowe. Jak widzisz, KFC wplecione w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do waszego budynku. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Te wszystkie czynności pomogą mi zwiększyć zasięgi filmu. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się domek, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również teraz w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!